Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy opuszczony garaż. No, także możemy zawijać, a tak na serio to dzisiaj zwiedzimy podziemne stanowisko dowodzenia dywizjonu lotniczego. Tylko najpierw musimy go znaleźć, więc chodźcie z nami do lasu, na grzyby, do warsztatu. Chodźcie gdzie tam chcecie. W ogóle śmieszna akcja, słuchajcie, bo przyszedł do nas pan tutaj, który mieszka niedaleko. Widział, że się kręcimy wokół tego całego kompleksu i mówi: ej, to wejście to macie tam, to nie? I jeszcze się go pyta: ma pan drabinę? Bo tam Tak. podobno są jakieś jeszcze dwupoziomowe to jest, tak? Tak, tylko mówił, żeby uważać na nogi, bo można się popsuć Połamać. i miał skręconą kostkę. Tak, dokładnie. Dziwnym trafem. Taki paradoks. Dzień dobry, o patrz, Pachnie. chyba się... Ale pachnie piwem wymieszanym z dymem. No. Czyli burdel pasuje. Jezus Maria. Ludzie naprawdę nie mają szacunku. No, trochę traktuję to jak wysypisko śmieci, no. Swoją drogą wchodzimy chyba jednym z dwóch wejść z tego co wiemy, a może nawet i z trzech, bo Posmak. w ogóle tutaj w okolicy... Generalnie to tutaj niedaleko jest też lotnisko, które postaramy się odwiedzić. Albo może już odwiedziliśmy, to wy będziecie o tym wiedzieć pierwsi, bo u góry się wyświetli karta. I właśnie Rosjanie, Armia Czerwona miała tutaj podziemne stanowisko dowodzenia i to podobno aż dwupoziomowe. Mam nadzieję, że znajdziemy ten drugi poziom. Ale takich stanowisk tutaj było więcej. Jak już to obadamy, to wyjdziemy, ogarniemy inne miejscówki, czy coś tam jest. O, teraz zmienił się zapach na benzynę. Jest tam coś? Gdzie idziemy? Tam czy tu? Chodźmy tam. No na tym piętrze to ewidentnie się paliło wszystko, więc to nawet ciężko jest w sferze domysłów zastanowić się, co tutaj było. Na pewno można to traktować jako szczelinę przeciwlotniczą, w której byliśmy jakiś czas temu, no 2 lata temu. Tylko no widzicie, no w stanie jest to dramatyczne. Są jeszcze pozostałości, bo jest napis 220 V. Radziecka baza była. Tędy biegła instalacja, u góry były nawiewy. Tutaj był również nawiew, ale tu macie drugie wejście, analogicznie do tamtego. O, proszę bardzo, już ktoś sobie z nim poradził. No dobra, ale chodźmy w głąb. Generalnie pewnie zapytacie w ogóle, co to za dywizja była. Tutaj w okolicy stacjonowało lotnictwo myśliwskie radzieckie aż do lat 90. wczesnych, które zostało wycofane, przeniesione do Związku Radzieckiego. No i jak wiadomo, tam gdzie są lotnisko, tak musi być też dowodzenie, a w momencie, kiedy dowodzenie musi uciekać, na przykład w czasie nalotu, to muszą się mieć gdzie skryć. Więc tu jesteśmy w ich podziemnym stanowisku dowodzenia. Można przynajmniej zaobserwować, jak były pociągnięte kable. Widzicie? Poziomo, pionowo, nigdy nie na skos. Właśnie tak to się ciągnie. W tamtych czasach wiedzieli, jak to robić. I dzięki temu teraz w tych czasach było łatwiej je wyciągnąć i oddać na złom i zarobić sobie na takiego posmanka. Wypić ze smakiem po ciężkiej pracy, łupaniem w ścianach. Jeszcze były duże hermetyczne drzwi prawdopodobnie, patrząc po tym obrysie. Ale dziwne. O, miska. Ciekawe czy... Nie, na pewno nie z tamtych czasów. A to co to jest? To jest te świeczki palił. Jakiś syf, zobaczcie. To jest wszystko, po czym stąpam, to jest spalenizna. Mimo to, że są wywieczniki, to nie działają. Miejsce naprawdę w opłakanym stanie, spalone pewnie ze 100 000 razy. Już nie jedno ognisko, z tego co widać, było tutaj robione. Nie jeden melanż przeżyły te mury. 220 V. I co, masz coś, Czulu złoty? Wiesz co? Zobacz, ktoś dosłownie traktuje, że zostawiamy tylko ślad buta. A, bez kitu, no. Trochę jak w naszym logo. No, nie da się ukryć, że tutaj ktoś chodził przed chwilą. No a tutaj no, spalenizna wszędzie jest. Wiesz, to wszystko, cała budowa jest podobna jak przy szczelinie lotniczej, w której byliśmy 2 lata temu. No Wiesz, nie do końca, ale... znaczy, tak bardzo mocno uogólniając, wiesz, skoro... Bardziej kwatera atomowa mi to przypomina. No, trochę tak. Wiesz, jakby nie patrzeć stanowisko dowodzenia, więc to by się zgadzało ze sobą. Ale czuć taki przepływ powietrza.
W tym miejscu akurat. O, widzisz, tu jeszcze kontakty są na ścianie. Aha. Ty, ja to wcześniej tak powiedziałem, ale w sumie nie byłem pewien. I zobacz. Volt to znaczy, to jest volt? Tak, 220 V. W. Czyli dobrze to rozkminiłem. Dobrze. Zobacz jak się wszystko wali za to. No nic ja nie łamiący, ale czasu nie oszukasz. No niestety, większość pomieszczeń jest wyblurowana, że tak powiem. O! Zobacz jaka instalacja. Tu wychodziła, w ścianie wykuta. Prysznic. Poradziecki. A braliśmy kiedyś prysznic w takim poradzieckim stylu, pamiętasz? A, w tej białoruskiej strefie wykluczenia. Tak, w ogóle słuchajcie, wzięli nas do stacji dekontaminacji pojazdów i tam nam dali się wykąpać przed podróżą do Polski. Znaczy nie mówię, że źle, bardzo dobrze. Bardziej chodzi o, żebyśmy nie śmierdzieli po drodze. Co tam, Kądziu, robisz? Tak, tylko też ci robię. Fajne wyszły? Takie średnie. Masz tutaj coś? To jest zejście na dół. Jest drabinka? Nie wiem, czy to jest drabinka, czy nie, ale zejście jest. Agent specjalny od brudnych robót. Jedyny, który rękawiczki nosi. Śmierdząca robota. By się nie zabił. Za stówkę, jak go teraz popchniesz. No ja kombinuję, żeby się nie uwalić tutaj. Jest tam głęboko? Nie, z ile? 2 metry? Nawet nie wiem, czy to A. I dziwnym trafem tutaj nic nie ma. Nie ma nic? Nie, jest. Myślałem, że tutaj jest dziura jakaś. Dobra, zejdę niżej, tu będzie widać. I taki syp na śmieci. I widać niższą kondygnację, No. bo jest wybita dziura właśnie. Tutaj może był jakiś szyb wentylacyjny, ale to jest świeża cegła zamurowana. Więc no, to jest takie, więc ewentualnie można albo wsadzić kija i zobaczyć. Ale jest opcja, żeby tam się zmieścić, czy nie? Nie, można tam wsadzić kije z GoPro albo poszukać innego zejścia. To trzeba szukać innego, jak się nie zmieścimy. A u góry co jest? U góry? A to było wyjście ewakuacyjne. Tak? No, A zabetono. A, u góry mógł być kiedyś grzybek, a teraz wsadzili tam po prostu płytę. no, bez kitu. Dobra, chodź. Dasz sobie radę, czy ci pomóc? Raczej dam. Tutaj kiedyś były schody. Dasz To sobie radę, już czy ci pomóc? długo nie ma chyba. No tędy będzie można jakoś zejść, tylko wszystko jest upieprzone i wszystko jest w sadzy. I wszystko się paliło, jak widzicie. Ty wychodzisz, a Kądziu znalazł zejście, tak? No. Kolejne zejście, do którego ciężko będzie zejść. No to chyba jedyne zejście. Którym się możemy dostać piętro niżej. Co tam w ogóle będzie? Czy to... No ale na pewno będzie ten sam syf. No ale cóż. Nie no, jak mamy kondygnację, to trzeba ją sprawdzić, co nie? No to proszę, czyń honory. W wyniku losowania, Wybraliśmy Łukasza, ponieważ on może być brudny. A niech usłyszę jedno słowo, że brudny samochód został. jako jedyny ma coś na przebranie. No właśnie niekoniecznie, ale obiecali mi, że mi pranie zrobią. Problem w tym, weź tu przeciągnij nogą po tym. No to jest smart. No, to jest smar i... Tam widać, jak paluszkiem przetarłem, zupełnie inny kolor zmieniło. Ogólnie to nie chodzi o to, że my się boimy tam zejść. My nie chcemy po prostu się ubrudzić. Jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej to zabrzmiało. Dobra, Poszli na Urbex, nie tam ile potrzebujesz to czasu, to tyle sobie go weź. Jesteś gwiazdą. Jesteś Naprawdę gwiazdą duży format. internetu. W ogóle te spodnie masz pęknięte. Czemu zmieniłeś kolor na czerwony? Stoisz na tej śrubie? Zara. Zaraz, będę stał. Daj latarkę. Ty, nie jest tak źle. Co, ty już zeszłeś? No. Zeszłeś. Zszedłeś jak. Jesteś już na dole? Jesteś hardcorem? Powiem wam tak, możecie zejść, bo to jest na tyle stary smar. Że uwaliłem se łapy, ale spodnie mam w miarę czyste. Czyste masz spodnie? No. Dobra, to idź tam obadaj, co tam jest. Czy warto, żebyśmy tam schodzili? Jak będzie warto, to zejdziemy. Czy warto było szaleć tak? Idź tam obadaj, czy warto było szaleć, tak. Przez całe życie. Wracasz? Warto było. A tak serio? Ej, tu coś dalej jest. I tu? No dobra, zobaczymy. Na pewno daje wilgocią. I na pewno nie ma spalenizny. Tu jest jakaś stara klatka schodowa. Dla odważnych można wejść po linie nawet. Skacz pierwszy.
Tu jest tak napisane. Ale to teraz tak na serio. to Jednego nie- już wybraliśmy. To nie ma żartów, słuchajcie, w takich sytuacjach, dlatego zawsze się bierze jest specjalistą. w takich Tak, akcjach. a Łukasz nawet ma pozwolenie właśnie do tego. Ma kaskadera. Powiem wam tak, tu jest dużo więcej pomieszczeń niż na górze. W stanie podobnym jak tutaj, tylko nie ma spalenizny. Ale jak tutaj chodziliśmy, to tu się kończy to jedno zejście. A jak się pójdzie tutaj na lewo kawałek dalej, to można wejść po takiej pseudolinie z kabli piętro wyżej, czyli te transzeje całe są połączone ze sobą, czyli tego musi być Czyli my więcej. możemy gdzieś wejść. Czyli my możemy gdzieś wejść i się spotkać w innym miejscu? Tak, ale tam musicie zjechać jak strażak, tylko po takiej To zróbmy tak, pójdźmy tam jeszcze poszukać. A znajdziemy to? Innego wejścia. Ja proponuję zrobić tak, niech on tam chodzi sobie i egzystuje. My wyjdźmy, poszukajmy jakichś innych wejść i wyjść. Możliwe, że się spotkamy na dole bez takiego... Możemy spróbować, ale coś czuję, że i tak będę tędy wychodził. Słuchajcie, Ja się domyślam, gdzie może być to przejście. dobra, w najgorszym wypadku będę czekał tam przy tamtym wejściu, a jak będziecie krzyczeć, to was usłyszę tam. 15, no dobra. 15 minut od teraz, tak? Dobra. No i fajnie. Zobaczcie, jaka mgła poszła. Mam nadzieję, że widać to w kamerze, bo świetnie to wygląda. W ogóle to powietrze tutaj jest o wiele czystsze i mimo, że widać właśnie te osmalenia właśnie na zewnątrz, na podłodze, to powietrze jest czystsze. O dziwo. O dziwo jest czystsze, ponieważ znajdujemy się te piętro niżej. Tutaj pożar nie doszedł, ale doszły jakieś dzieciaki, widzę. Tak, wiem, prześwietlam obraz, ale no jedyne co mam to latarka. No tak to na pewno nic nie widzicie, chociaż może. Spróbujmy tak. No, ktoś tutaj wydziergał, że na przykład Aneta tutaj była. No i tam już widać jakąś dziurę. No I zobacz, że możliwe, że Łukasz widział tu. Jest też jakaś dziura. A właśnie, o. Mi się dobrze, żeśmy kojarzyli, że tutaj będzie coś jeszcze jednego. Chociaż nie, bo tu jest ściana. I może to jest ten niższy poziom, gdzie doszedł Łukasz. Albo to co widział. Myślę, że to będzie niższy poziom. Teraz będziemy chodzić na ten sam Ale tu poziom. śmierdzi. Ale tu chemią, śmierdzi co? taką chemią. Ale jak, niemiłosiernie. W porównaniu do tego, co było tam, to... Wiesz co, może jak ktoś to podpalał, to po prostu lał tą chemię. No dobra, tutaj stały agregaty na stówę, zobacz. Widzisz, bo jest miejsce pod agregaty? No tutaj mamy przejście. O. No i pięknie. Jaki tu jest powiew? Świeżości. Czyli jest gdzieś tam przejście na górę. Na zewnątrz. I sprężyna od samochodu. Jeszcze kawałek? Opowiadałbym bardzo chętnie wam o historii tego miejsca, ale jedyne co udało nam się znaleźć, że był tutaj 236 albo 9 batalion to dywizjon lotnictwa myśliwskiego. Oczywiście w momencie, kiedy Polacy przejęli tutejsze ziemię po Niemcach, chwilę później weszli Rosjanie, właściwie Związek Radziecki ze swoimi wojskami. No i to miejsce było o tyle atrakcyjne, że musiało dywizjonować tutaj oczywiście jakieś lotnictwo, więc o, przycisk. A tam gdzie lotnictwo, tam gdzie i dowództwo. Dowództwo oczywiście nie będzie sobie stacjonowało w zwykłych hangarach, więc trzeba było im wybudować takie podziemne schrony dowodzenia. O, w 2012 roku ktoś to odwiedził i ktoś miał fajną wyobraźnię. W sumie fajnie to połączyć. Tutaj mamy hak i powieszonego pana na haku. To... zobaczcie jaka to jest metafora, ktoś pomyślał na tym. Tu jest zegarek powieszony, że czas upływa. Tutaj, że ktoś siedzi przy komputerze całe życie. Wyrzuca książkę, czyli książka SB, ale cały czas bije do komputera. I bijąc do komputera jest smutny, płacze, ale jego mózg ląduje w śmietniku. Czyli właśnie taka metafora życia, a tutaj nie mam pojęcia o co chodziło, ale fajnie rybuś. Najpierw nóżka, potem... Ty słychać go. No tutaj no nawet świeci nam, zobacz. No tu jest. On jest nad nami. Nad nami? Chyba tak. Nie, na pewno nie. On jest na tym samym poziomie. Przecież my... No jest tutaj. Tak? No. O!
To teraz zagłoska, wejdźcie tutaj i powiedzcie, co wam to przypomina. O, ty! Identycznie, co? Ten schron, a nic nie widać. To jest do migów 21. To jest ten schron, gdzie byliśmy Armii Czerwonej. Tak. Jeszcze jedna rzecz, której nie odwiedziłem, tam są schody jeszcze gdzieś wyżej. Z tamtej strony, bo zobaczyłem właśnie tę kopułę i stwierdziłem, że tutaj wejdę, bo mega miejsce przyciąga. Ty, ale konstrukcja tego jest identyko jak to, co widzieliśmy tam schron dowództwa Armii Czerwonej. Tam koło Pstrąża. W tamtych czasach się budowało na jedno kopyto. Morał z tego taki. Ktoś wymyślił projekt i cyk, równy 1 000 000 sztuk tego. A ty tutaj schodzisz wszędy? Nie, to zupełnie inne miejsce. Ale bardzo podobne do tamtego, które my byli. A mi chodziło o te schody. Co? A mi chodziło o te schody. Ty, nawet są schody identyko jak tam. I zamurowana klatka. I wiesz co to jest? Tam jest przyczepa. No, bez kitu. Tam zaczynaliśmy nasz odcinek. Po To drugiej jest stronie. główne wejście do schronu. Czyli to nie był garaż. Obalony. Mitobalony. I zobaczcie, nawet po świetlówkach są wyżłobienia jeszcze. No dobra, no to ten kompleks jednak nie był taki mały, jak myśleliśmy na początku. Gdzieś BSG tu strzela. Są kuleczki? No są. I tutaj kończy się nasza podziemna wyprawa. Jeszcze czekamy tylko na króla podziemi. O, idzie Gimli. A wy pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, Instagramie i naszej książce, która niedługo wyjdzie. Także co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!